Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj krótki komentarz bieżący do wystąpienia wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, a także do uderzającej słabości, miałkości rządów państw europejskich w porównaniu z tym, co przynajmniej zaczyna robić nowy rząd Stanów Zjednoczonych, która wydaje mi się jest tutaj bardzo wyraźnie widoczna, zwłaszcza w tematyce imigracji. I tak chciałem ten filmik nagrać już przed wystąpieniem Vance'a, ale wydaje mi się, że to bardzo głośne i wydaje mi się rzeczywiście istotne przemówienie naprawdę jest dobrym punktem wyjścia i dobrą egzemplifikacją tego, o czym chciałem dzisiaj mówić. Zatem krótkie przypomnienie. Wiceprezydent Vance podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, to jest jedna z najważniejszych takich konferencji międzynarodowych. Przypomnijmy, że chociażby to tam też Władimir Putin w 2007 roku pierwszy raz w tak mocny sposób mówił do Europejczyków o żądaniach Rosji co do powrotu do silniejszej swojej pozycji. W 2009 roku to także tam Joe Biden mówił o z kolei resecie z Rosją, jako też wówczas rozpoczynający swoją kadencję z kolei też wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, tak jak teraz Vance. No i tutaj drugi człowiek w nowym rządzie Stanów Zjednoczonych powiedział bardzo wyraźnie, że największym zagrożeniem dla Europejczyków nie jest dzisiaj Rosja, nie są Chiny, ale są tym sami Europejczycy. Myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo prawdziwe zdanie. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że Vance tutaj uderzył w samo sedno w zasadzie legitymacji liberalnego porządku. To znaczy w to przekonanie, i robi to też, zwróćmy uwagę, tuż przed 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej, która zaraz będzie, że w II wojnie światowej właśnie dobra, demokratyczno-liberalna strona zachodnia, alianci pokonali siły zła na czele z III Rzeszą Adolfa Hitlera, i demokracja liberalna jest naturalną odpowiedzią na to absolutne zło, jakim była III Rzesza i w zasadzie też raison d'être, takim fundamentem i racją istnienia demokracji liberalnej jest właśnie ta wieczna walka, żeby skrajna prawica się nie odrodziła, wieczna walka, żeby Hitler się nie odrodził i w związku z tym potrzebne są różnego rodzaju zabezpieczenia, żeby źli naziści, zła skrajna prawica nie wygrała ponownie wyborów. I w samo clou uderzył wiceprezydent Vance, ponieważ powiedział, że dzisiaj rządy europejskie i instytucje europejskie coraz bardziej przypominają tych, z którymi walczyli. Przypominają po prostu Hitlera i ujął to w bardzo taki trochę łagodny, a trochę jednak dosadny sposób, taki, że wiadomo było o co chodzi, ponieważ mówił, że jeżeli rzeczywiście, to jest co ciekawe, bo on to mówił takim w zasadzie liberalnym językiem, że jeżeli rzeczywiście II wojna światowa była toczona o wolność, jeżeli II wojna światowa rzeczywiście była toczona o demokrację, jeżeli II wojna światowa była toczona o to, żeby można było mówić i myśleć to, co się chce, jeżeli II wojna światowa właśnie toczyła się po to, żeby ludzie mogli sami decydować o tym, co robią ze swoimi życiami, to dlaczego w kolejnych krajach europejskich dochodzi do takich nadużyć, jak wymienił tutaj anulowanie wyborów w Rumunii, prezydenckich, jak wiemy, w grudniu, które rozwinął ten wątek, jego zdaniem było zupełnie bezpodstawne. Jeżeli w kolejnych krajach europejskich dochodzi do uderzeń w najbardziej elementarną wolność słowa, tutaj Vance mówił o Komisji Europejskiej, która groziła zamykaniem mediów społecznościowych i walką z tak zwanymi treściami pełnymi nienawiści, mówił o tym, że w Belgii policja przeprowadzała naloty na obywateli podejrzanych o zamieszczanie antyfeministycznych komentarzy w internecie w ramach walki z mizoginią. Mówił o Szwecji, gdzie chrześcijański aktywista został skazany za udział w paleniu Koranu. To też jest zabawne, bo tutaj Vance, który jest znany jako konwertyta katolicki, mówiłem o tym w lipcu, kiedy on został pierwszy raz wskazany jako właśnie kandydat Trumpa na wiceprezydenta, więc to oczywiście, że on to mówi z perspektywy chrześcijanina, katolika, ale tutaj powołuje się właśnie na liberalną wartość, jaką jest swoboda wypowiedzi, czy tutaj swoboda również
tak naprawdę uderzania w religię. No ale wiadomo, że mówi tutaj o islamie. Prawda? Powołał się na Wielką Brytanię, którą wymienił jako kraj, w którym najbardziej, w największym stopniu, mimo tego, że to właśnie Wielka Brytania, na co zwrócił uwagę, była tym głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej, że dzisiaj Wielka Brytania wyjątkowo mocno odeszła od wolności słowa, od wolności religii. Mówił o człowieku, Adam Smith-Conner, 51-letni fizjoterapeuta, weteran, żołnierz, tak, dawny, który został skazany za to, że stał 50 metrów od kliniki aborcyjnej i modlił się w ciszy przez 3 minuty, nikomu nie przeszkadzając, nie wchodząc z nikim w interakcję, modląc się w ciszy samotności. Kiedy policjanci go zauważyli, no to zażądali, żeby powiedział, o co się modli, a Adam powiedział, że modli się w imieniu swojego nienarodzonego syna, ponieważ sam wiele lat wcześniej dokonał aborcji i tego żałuje, no i modli się w imieniu tego dziecka, którego nie miał, o te dzieci, które tutaj inni ludzie chcą zabić, tak? No i też został skazany na zapłatę kilku tysięcy funtów, ponieważ w Wielkiej Brytanii są strefy buforowe, w których nawet modlitwa myślna jest penalizowana w imię oczywiście tego świętego prawa do zabijania dzieci nienarodzonych. Vance mówił o rządzie Szkocji, też w ramach Wielkiej Brytanii, który zaczął rozsyłać do obywateli listy o tym, że nawet modlitwa w ich własnych domach może oznaczać złamanie prawa, jeżeli ich domy znajdą się w tak zwanych strefach bezpiecznego dostępu. No i tutaj to jest ciekawe, ponieważ Vance uderza jednocześnie w kilka takich europejskich, w złym tego słowa znaczeniu, w znaczeniu tych powiedzmy europejskich, tak jak to rozumieją liberalno-lewicowe funkcjonalne elity europejskie, tabu, tak? To znaczy jednym tabu jest oczywiście to, że to oni są tymi dobrymi, którzy bronią wolności przeciwko temu stale odradzającemu się Hitlerowi w postaci partii prawicowych, a z drugiej strony także w to bardzo mocne ciągle w Europie tabu, jakim jest tak zwane prawo do aborcji, tak? Gdzie przecież, jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych ta sprawa jest dużo bardziej wyrównana, tak? Gdzie jednak strona pro-life i strona proaborcyjna jest mniej więcej równoliczna, nawet jeżeli strona proaborcyjna jest nieco liczniejsza, no to są to maksymalnie proporcje rzędu 40-60, tak? No i jak wiemy, doszło do obalenia tak zwanego konstytucyjnego prawa do aborcji przez Sąd Najwyższy amerykański 3 lata temu i dzisiaj poszczególne stany decydują o tym, czy chronić życie nienarodzone, czy nie, i w niektórych stanach, takich jak Teksas, to prawo idzie dalej niż na przykład w Polsce, o czym też warto pamiętać. No i w Europie to jest absolutne tabu, tak? No przecież we Francji wprowadzono nawet tak zwane prawo do aborcji do konstytucji, tak jako to prawo fundamentalne. Podobnie w Szwecji jest pomysł, żeby je wpisać do konstytucji. No i tutaj Vance bardzo mocno uderza w poprawność polityczną. Dalej Vance mówił o tym, że sprawą, w której najbardziej ewidentny sposób elity europejskie odmawiają realizacji woli obywateli, jest obok właśnie wolności słowa, obok uderzania w ludzi o prawicowych poglądach, kwestia imigracji. Mówię, że kwestia imigracji to jest sprawa, w której ewidentnie społeczeństwa, narody europejskie domagają się zamknięcia granic, domagają się ograniczenia, zerwania z masową imigracją. Mówił o tym, że będąc w Niemczech, że około 1/5 ludzi, którzy są w Niemczech, przyjechali tutaj, mają pochodzenie imigracyjne. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, że jest to ogromna skala, tak? I co więcej, nigdy nie było to coś, czego chcieli obywatele, tak? To nie jest tak, że on akurat o tym nie mówił, ale to wprost, ale to wynika poniekąd pośrednio, tak? Że nigdy nie było tak, żeby społeczeństwa Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji domagały się imigracji, tak? Było to coś narzuconego im przez polityków, którzy bardzo często w wyborach mówili, że zrobią coś dokładnie przeciwnego, wręcz bardzo często deklarowali, że imigrację ograniczą czy zamkną, tak? A potem robili coś dokładnie przeciwnego, zresztą znamy to bardzo dobrze z Polski. No i Vance mówił o tym,
że chociażby w kontekście Brexitu, że Brytyjczycy zagłosowali za ograniczeniem imigracji, dostali coś dokładnie przeciwnego, dostali jeszcze większe zwiększenie imigracji, tak, przez rząd brytyjski, który, tak jak o tym mówiliśmy niedawno w materiale z doktorem Przemysławem Biskupem, dostali od swojego rządu później suwerennie jeszcze dalej posuniętą politykę migracyjną, jeszcze dalej posuniętą politykę klimatyczną, mimo tego, że politycy ich przekonywali, że jak zagłosują za wyjściem z Unii Europejskiej, to wtedy właśnie będą mogli w mniejszym stopniu doświadczać tych, prawda, wspaniałych polityk. No i to jest bardzo, bardzo ciekawe, że Vance zdecydował się na tak mocno niepoprawne politycznie wystąpienie, w zasadzie mówiąc o tym właśnie, że dzisiejsze europejskie rządy po prostu działają wbrew woli swoich obywateli, są co więcej gotowe ingerować w wybory, czy wręcz anulować, tak jak w Rumunii. On mówił też o tej głośnej wypowiedzi byłego komisarza europejskiego i byłego ministra francuskiego Thierry'ego Breton, który mówił w telewizji francuskiej o tym, że można by sobie wyobrazić przecież także anulowanie wyborów w Niemczech. Oczywiście, jeżeli dojdzie, prawda, do szerzenia dezinformacji i tak dalej. Więc widzimy, że ta wypowiedź też dotarła do wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. No i to jest bardzo ciekawe, ponieważ Stany Zjednoczone przez te 80 lat w zasadzie od II wojny światowej no były zasadniczo właśnie gwarantem bezpieczeństwa Europy w sensie bezpieczeństwa militarnego i fizycznego, ale także w ogromnej mierze były takim ideologicznym, kulturowym, politycznym centrum tak zwanego świata zachodniego i w ogromnej mierze również, jak wiemy, przez lata systemowo wspierały trendy liberalno-lewicowe. Tak? No, widzieliśmy to przy okazji ujawnienia tego, na jaką skalę USAID finansowało po prostu z pieniędzy Amerykanów, tak? Którzy często o tym nie mieli pojęcia, na co idą ich podatki, różnego rodzaju media, organizacje polityczne w krajach europejskich, oczywiście o profilu liberalno-lewicowym. Tak? No i teraz Trump to zawiesił i cóż, no, miejmy nadzieję, że tego nie odwiesi. I będzie skądinąd ciekawe, czy Trump wybierze bardziej i Vance i inni wybiorą bardziej model po prostu zerwania z wydawaniem pieniędzy obywateli w taki sposób, żeby ingerować w sytuację wewnętrzną w poszczególnych krajach, czy zachowają ten system, ale będą chcieli sami nim ręcznie sterować. Tak? No, z jednej strony mogliby po prostu oszczędzić, ale także zdemontować ten system po to, żeby ewentualnemu przyszłemu lewicowemu rządowi było trudniej go z powrotem wprowadzić. Ale z drugiej strony, no i też system, w którym pracuje przecież mnóstwo ludzi, no nie jest tak łatwo taką machinę przejąć i skierować na nowe tory, nie? Ale z drugiej strony mogą oczywiście starać się go przejąć, no i jak najbardziej ingerować, wspierać środowiska sobie bliższe, a widzimy, że chęć wspierania partii prawicowych, przynajmniej w Niemczech, jest wyraźna. Do tego zaraz przejdę, ale zanim przejdę do tego dalej, chciałem po pierwsze serdecznie zachęcić wszystkich do wsparcia naszej pracy. Jeżeli chcecie, żebyśmy mogli budować tego typu miejsce, w którym młodzi, ambitni polscy patrioci mówią bez ogródek, bez poprawności politycznej o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed Polską, Europą i światem, ale także mówią o tym w sposób rzetelny, merytoryczny, powołując się na konkretne fakty, dane i tak dalej. Jeżeli chcecie, żebyśmy mogli dalej budować nową jakość patriotycznych mediów w Polsce, to rozważcie proszę wsparcie naszej pracy, choćby drobną kwotą enlat.pl/wspieram. Tam możecie wejść i każde 5, 10, 15, 20, 50 zł nam bardzo, bardzo pomaga. Możecie też wpłacić bezpośrednio na nasze konto. Jak to zrobić? W opisie tego filmu, tam jest numer konta i inne informacje. No i pamiętajcie, że to dzięki temu, że nas wspieracie, możemy się rozwijać, możemy nawiązywać współpracę z kolejnymi specjalistami w swoich dziedzinach, możemy przygotowywać więcej materiałów, możemy też dbać o to, żeby docierać z nimi do kolejnych tysięcy i tysięcy odbiorców. Te ostatnie materiały cieszą się dość dużą popularnością, czy mój komentarz, czy wcześniej mój komentarz z Michałem Nowakiem, bardzo się z tego cieszymy i prosimy o choćby drobne wsparcie, które po prostu pomaga nam docierać do ludzi, pokazywać, że nie muszą czerpać źródeł, nie muszą czerpać informacji z źródeł, które często są albo zatrute ideologicznie, albo są po prostu taką
toporną, partyjniacką propagandą, tak? Tego też nie chcemy, ponieważ chcemy budować przestrzeń, w której, no właśnie, mówimy jak jest, mówimy także w sposób taki, że możemy po prostu rozliczać także prawicowych polityków, tak? Których tutaj wielokrotnie także krytykowaliśmy, tak? Bo nie chodzi nam tylko o to, żeby ta czy inna opcja wygrała wybory, tylko chodzi nam o to, żeby realnie były realizowane polityki dobre dla Polski. No i właśnie, tutaj chciałem po drugie podać kilka niesamowitych przykładów tego, jak bardzo te elity europejskie, które no właśnie są teraz strasznie oburzone tym, co Vance powiedział. Jak tak można? Tutaj przecież Europą rządzą niezwykle światli ludzie, prawda? No jak wiemy, Ursula von der Leyen, która jako minister obrony odpowiadała za niemiecką armię, jest osobą niezwykle kompetentną i niezwykle wskazaną, żeby stać na czele Komisji Europejskiej i im większy ona wpływ będzie miała na nasze życie, tym lepiej. Kilka zabawnych, chociaż tak naprawdę makabrycznych przykładów z Wielkiej Brytanii z ostatnich dni, ujawnionych przez gazetę Telegraph, czyli no zupełnie też mainstreamową gazetę. I fakty absolutnie potwierdzone, każdy może to zweryfikować, odnośnie właśnie imigracji. Słuchajcie, albański przestępca miał być deportowany z Wielkiej Brytanii, a Albania to brzmi niepozornie, ale to jest kraj, z którego wyjątkowo dużo ludzi dociera do Wielkiej Brytanii, często w sposób nielegalny i też jest wyjątkowo duży problem z przestępczością ludzi takiego pochodzenia w Wielkiej Brytanii. No i ten facet miał być deportowany, ale sąd uznał, że byłoby to niesprawiedliwe, ponieważ jego 10-letni syn musiałby wrócić razem z nim do Albanii, a jego syn jest wrażliwy na jedzenie i to jedzenie, które miałby w Albanii, no mogłoby mu nie odpowiadać. A konkretny, jedyny przykład, który podał tutaj sąd, to jest to, że temu 10-letniemu dziecku nie smakują nuggetsy z kurczaka, które są dostępne poza Wielką Brytanią, że tylko brytyjskie nuggetsy mu smakują. Nie wymyśliłem tego, wiem, to brzmi skrajnie absurdalnie, ale ja tego naprawdę nie wymyśliłem. Zalinkuję wam artykuł z Telegrafa w opisie, żebyście mogli to każdy zobaczyć. To jest naprawdę ten poziom absurdu, do jakiego doszliśmy. No i tutaj oczywiście Europejska Konwencja o Prawach Człowieka i prawo do posiadania życia rodzinnego, tak? Jeżeli deportowano by tego gościa razem z jego dzieckiem, no to prawda, nie mógłby jeść swoich ulubionych nuggetsów. To jest zresztą bardzo ważne, to prawo do życia rodzinnego, ponieważ to jest taka teoretycznie ładnie brzmiąca klauzula, która brzmi tak, prawda, sympatycznie, chrześcijańsko, każdy ma prawo do życia ze swoją rodziną, która w praktyce jest w ogromnym stopniu nadużywana przez ostatnie kilkadziesiąt lat właśnie po to, żeby po prostu masowo sprowadzać do Europy imigrantów. Tak, w Stanach Zjednoczonych zresztą to wygląda często podobnie, że na przykład we Francji pod koniec lat 80. mieliśmy kluczową decyzję Rady Stanu, kiedy rząd chciał ograniczyć imigrację, że właśnie każdy ma prawo do sprowadzania swoich członków rodziny i jest to coś, czego rząd ani parlament nie mają prawa zrobić, ponieważ to jest nienaruszalne prawo człowieka. Od tego czasu przez kolejne 46 lat francuskie państwo musi w związku z tym każdemu pozwalać na to, żeby sprowadzał swoich członków rodziny. A oczywiście oni potem będą sprowadzać swoich członków rodziny i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj też, to jest coś, co się też w Stanach ostatnio pojawiało. Tak, w kontekście chociażby Toma Homana, który jest tym tak zwanym border chart, tak, wyznaczonym przez Trumpa, żeby odpowiadać za politykę deportacyjną i ochronę granicy z Meksykiem, no i który właśnie mówił o tym wielokrotnie, czy poprzednio, czy teraz w mediach, że no jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to oczywiście, że jest oddzielany od swoich dzieci. No jeżeli on by podszedł i kogoś zabił albo coś ukradł, też byłby oddzielony od swoich dzieci, tak? No, na tym to generalnie polega. A przedostanie się przez granicę w sposób nielegalny jest przestępstwem i za które ponosi się konsekwencje. Przecież ci ludzie wiedzą, co robią. A pytany o to, czy nie jest czymś, prawda, niegodnym, żeby deportować ludzi, kiedy mają członków rodziny. On powiedział, że przecież dzieci i członkowie rodziny mogą być deportowani razem z nimi. Tak? No to jest zawsze traktowanie imigrantów i tutaj mówimy nie o zwykłych imigrantach, tylko o przestępcach, czyli albo ludzi, którzy popełnili przestępstwo, przekraczając świadomie nielegalnie granice, albo ludzie, którzy popełnili przestępstwo, będąc już w danym kraju. Tak? No i tutaj
traktowani jakby oni byli, nie wiem, upośledzeni, że nie mogą, nie wiedzą co robią, prawda? I to coś strasznego, że no, każdy, jeżeli popełni przestępstwo, to będzie oddzielony od swojej rodziny. No, jeżeli ma być deportowany, no to też może być deportowany ze swoją rodziną, bo to jest zresztą ogromny problem, który mają Amerykanie, że ludzie specjalnie przyjeżdżają po to, żeby ich dzieci się urodziły w Stanach Zjednoczonych, żeby one miały obywatelstwo amerykańskie, a następnie oni się powołują, że no nie można ich deportować, ponieważ oni są rodzicami Amerykanina i to, prawda, byłoby łamanie ich prawa. We Francji jest podobnie, bo tam też jest prawo ziemi de facto. Tak? Kolejny przykład z ostatnich dni ujawniony przez Telegraf. Pakistański pedofil, czy tam no, może formalnie tam efebofil, wszystko jedno. Facet, który próbował dobierać się, proponować seks dziewczynkom 12, 13, 14-letnim przez internet, który miał tego pecha, biedny pan Pakistańczyk, że no okazało się, że akurat to nie były prawdziwe dziewczynki, tylko policjanci, którzy udawali, że mają 12, 13, 14 lat. Został aresztowany, miał być deportowany, legalny imigrant akurat, no i sędzia orzekł, że są bardzo małe szanse na resocjalizację, że facet zaprzeczał, że popełnił przestępstwa i tak dalej. No i miał być deportowany z Wielkiej Brytanii, ale nie został deportowany, ponieważ, uwaga, to byłoby też coś, co by było złe dla jego dzieci, tak? I drugi powód, że jego żona, która miała prawo pobytu w Wielkiej Brytanii, zadeklarowała, że czuła się częściowo odpowiedzialna za to, że facet zaczął uwodzić 12-letnie dziewczynki w internecie, ponieważ nie mogła z nim sypiać, bo była w szpitalu podczas pandemii COVID-a. To jest niesamowite, tak? No każdy, prawda, facet jak akurat nie może się przespać ze swoją żoną, no to zaczyna pisać do 12-letnich dziewczynek, no facet musi, tak? I to jest logika przyjęta, tak, przez brytyjski sąd, że jakiś zwyrol, który wypisuje do czyichś córek, tak, ze względu na dobro jego własnych dzieci nie może być deportowany, tak? To jest niesamowite, prawda? Konsekwentnie w Europie prawa przestępców i prawa potencjalnych przestępców są stawiane wyżej niż prawa ofiar. Tak? Gdyby to akurat nie była operacja policyjna, to facet pewnie zgwałciłby jakieś biedne, nastoletnie, naiwne dziewczynki. No i co? Jego prawo człowieka, tak? Jego prawo człowieka, żeby nie być deportowany. Przecież jest oczywiste, że on będzie próbował, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że on będzie próbował to dalej robić. Jak zostanie wypuszczony w Wielkiej Brytanii, tak? Kolejna sprawa. Nigeryjka, która ubiegała się o azyl w Wielkiej Brytanii, 8 razy jej wniosek został odrzucony, ale nie została deportowana, ponieważ, uwaga, po 6 latach specjalnie dołączyła do grupy IPOB, grupującej rdzennych mieszkańców Biafry, regionu właśnie Nigerii, grupy, która jest uznawana za organizację terrorystyczną w Nigerii. No i sąd uznał, że w związku z tym, że ona dołączyła do grupy, która jest uznawana za terrorystyczną w jej kraju, to byłoby dla niej niebezpieczne, żeby była deportowana do Nigerii. Tak? Więc no, jako że no, tam na miejscu mogłyby jej spotkać nieprzyjemności, bo dołączyła do grupy terrorystycznej, to nie deportujemy. To jest, prawda, jej prawo, żeby żyć w Wielkiej Brytanii. Też niesamowite, ale też to podlinkuję. I jeszcze jedna sprawa. Ghanka z kolei, pani Boateng, która przyjechała na wakacje do Wielkiej Brytanii, gdzie poznała Fatao Sualihu, obywatela Niemiec. No i się, prawda, podobno zakochała, wróciła do domu, żeby rozwieść się ze swoim mężem w Ganie. W Ganie zorganizowała ślub zastępczy, w którym co prawda nie wzięła udziału ani ona, ani jej mąż. Zrobili to zgodnie z lokalnym zwyczajem przez pośredników. Następnie przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, żeby dołączyć do swojego męża. Prawo brytyjskie uznało ten jej ślub. No ale rozwiedli się po 15 miesiącach, a postępowanie rozwodowe akurat się zakończyło po 3 latach, żeby wypełniła prawny minimum, zgodnie z którym jeżeli 3 lata była żoną obywatela Unii Europejskiej, to nie można jej deportować. Czyli zobaczcie, nawet nie Brytyjczyka była
bardzo krótko skądinąd żoną, tak? Jeżeli po 15 miesiącach już zaczęli procedurę rozwodową i akurat tak to zrobili, żeby spełnić ten prawny limit, żeby formalne orzeczenie o rozwodzie nastąpiło po 3 latach. No i też jej nie można deportować. No to jest po prostu kompletne wariactwo, tak? I ci ludzie, którzy odpowiadają za to, że w państwach europejskich tak to wygląda, będą mówić o tym, że oni, prawda, teraz dokonają z pewnością wielkich zmian w polityce migracyjnej, mimo że oni rządzą od 30-40 lat, oni za to odpowiadają. I teraz jak Vance im powiedział, że nie realizują woli obywateli, no to jest straszne. No, Vance jest wielkim zagrożeniem, Elon Musk jest wielkim zagrożeniem, dezinformacja jest wielkim zagrożeniem. Oni nie są zagrożeniem. Nie jest to zresztą tylko Wielka Brytania, tak? No, z mojej ulubionej Francji, o której zazwyczaj tego typu sytuacjach mówię, ale tutaj przywołuję też Wielką Brytanię dla równowagi. Mieliśmy ostatnio sytuację, w której Algierczyk, który w internecie groził ludziom śmiercią, miał być deportowany i Francuzi jak go deportowali do Algierii, to tego samego dnia Algierczycy go odesłali z powrotem. No i super. No. I też jest niesamowite, że Francja cały czas ma od ponad 50 lat umowę z Algierią, która ułatwia Algierczykom prawo pobytu i uzyskanie obywatelstwa. I też przez te wszystkie lata, mimo tego, że Algieria właśnie w taki sposób traktuje Francję, jak dojną krowę, prezydent Algierii zresztą mówił, że Francja przez 130 lat okupowała Algierię, więc nie ma prawa nas pouczać, tak? Nie chcą przyjąć swojego obywatela z powrotem, to nie przyjmują. Kropka. No i też Francja cały czas nie tylko nie wypowiada tej umowy, ale też przesyła co roku pomoc rozwojową dla Algierii, tak? No i tutaj jest clue. I tutaj chciałem porównać działania rządów europejskich z tym, co zrobił Trump, gdzie znów ja nie wiem, czy się Trumpowi uda ta wielka akcja deportacyjna, zobaczymy, on dopiero zaczął, ale i pamiętamy, że w pierwszej kadencji to nie wyszło wszystko tak dobrze, jak miało być, chociaż też nie jest tak, że nic się nie udało, ale jednak to, co mu się ewidentnie teraz udało, no to była ta akcja z Kolumbią, tak? Gdzie Trump, jak prezydent Kolumbii nie chciał przyjąć z powrotem swoich obywateli, przestępców z Stanów Zjednoczonych, no to Trump zagroził mu, że będzie nakładał sankcje na niego, na innych polityków rządzących Kolumbią, że zamkną legalne wizy dla Kolumbijczyków, że nałożą sankcje na Kolumbię, że nałożą cła na Kolumbię, tak? No i bardzo szybko w kilka dni się okazało, że jednak Kolumbia przyjmie wszystkich swoich obywateli, których Stany Zjednoczone chcą deportować. Dlaczego rządy europejskie tak nie postępują wobec krajów, które nie chcą przyjmować swoich obywateli pozaeuropejskich? A bardzo często nie tylko nawet nie dochodzą do nakładania sankcji, ale wręcz wysyłają im cały czas pieniądze, tak? Właśnie w ramach pomocy rozwojowej i tak dalej. No dlaczego? No dlatego, że nie ma realnej woli politycznej, żeby deportować z Europy ludzi niebezpiecznych, tak? Nie ma realnej woli politycznej, żeby deportować z Europy przestępców i ludzi, którzy dostali się tutaj w sposób przestępczy. Nawet mieliśmy przecież sytuację, już o niej mówiłem na naszym kanale, ale może nie wszyscy słyszeli, tak? We Francji we wrześniu, w której facet przyjechał z Maroka, kilka miesięcy nawet nie podjął żadnej pracy, żył sobie z zasiłków, zgwałcił 20-kilkuletnią Francuzkę, trafił do więzienia, po 5 latach miał być deportowany i ze względu na to, że rząd Maroka nie chciał go przyjąć, minęło 71 dni, kiedy był w ośrodku deportacyjnym, no i już 3-krotnie przedłużano jego czas pobytu w ośrodku deportacyjnym, no więc więcej nie można zgodnie z prawem, więc został wypuszczony na wolność. Facet, który zgwałcił wcześniej młodą Francuzkę i facet, który nie był trzymany, nie wiem, 10 lat w tym ośrodku, chociaż oczywiście, no, jeżeli jest tak niebezpieczny, to powinien. Tylko 71 dni, tak? Nieco ponad 2 miesiące. No i sędzia go puścił zgodnie z prawem francuskim, takie jest prawo. No i oczywiście, co się stało, po 2 tygodniach zgwałcił i tym razem zamordował 19-letnią Francuzkę, tak? Studentkę 1. roku ekonomii. Jej zwłoki znaleziono potem w Lasku Bulońskim pod Paryżem, tak? No i tak, kto za to odpowiada? No odpowiadają za to politycy europejscy, tak? I to też powiedział J.D. Vance w tym wystąpieniu, tak? Że polityka migracyjna europejska jest wynikiem konkretnych decyzji konkretnych polityków. To powiedział.
I to jest bardzo ważne. Też zwróćmy uwagę, że mówi o masowej imigracji jako takiej. Nie mówi o nielegalnej imigracji, mówi o imigracji jako takiej. No i tutaj oczywiście wściekłość, tak? Reakcja kanclerza Scholza, oczywiście, że J.D. Vance nie ma prawa nas pouczać, że nie będziemy akceptować ingerencji osób z zewnątrz w naszą demokrację, w nasze wybory. Scholz był szczególnie wściekły, ponieważ Vance powiedział, i to było bezpośrednie odniesienie do sytuacji w Niemczech, był, prawda, w Niemczech, że nie potrzebujemy zapór ogniowych. To jest sformułowanie Brandmauer, które się odnosi do izolacji AfD, tak jak mamy kordon sanitarny, to takie bardziej francuskie określenie cordon sanitaire, no to tutaj mamy właśnie te zapory ogniowe, tak? No i powiedział, że nie potrzebujemy zapory ogniowej, demokracja opiera się na świętej zasadzie, że liczy się głos ludu, albo przestrzega się tej zasady, albo się jej nie przestrzega. No i co więcej, zresztą Vance spotkał się z Alice Weidel, z kandydatką AfD na kanclerza, współprzewodniczącą Alternatywy dla Niemiec, a nie spotkał się z Scholzem. Jeden ze współpracowników Vance'a powiedział portalowi Politico, że nie czują potrzeby spotykania się z Scholzem, no bo Scholz i tak za parę tygodni przestanie być kanclerzem. Tak? Wybory są za tydzień, 23 lutego. No i oczywiście Scholz mówił o tym, że Niemcy stosują zaporę ogniową nieprzypadkowo, że trzeba blokować skrajną prawicę i tak dalej, i tak dalej. No i to jest właśnie, tutaj dotykamy tego clou, tak? Czy podstawą demokracji jest to, że większość wybiera, kto rządzi, czy podstawą demokracji jest blokowanie tak zwanej skrajnej prawicy, a to, kto jest skrajną prawicą, to oczywiście decydują liberałowie. Taka jest dzisiaj demokracja liberalna, tak? I tak ją rozumie kanclerz Scholz. No i tutaj bardzo ciekawe jest to, że zresztą Vance spotkał się z Weidel, która nawet nie była zaproszona na tę konferencję, no bo prawda jest ze skrajnej prawicy, spotkali się w hotelu, w którym był Vance, tak? I biuro Vance'a to potwierdziło, że się spotkali. Więc to jest bardzo ciekawe, ponieważ to pokazuje, że w zasadzie rząd Stanów Zjednoczonych de facto daje do zrozumienia, że chce, żeby AfD przestało być izolowane i że za tydzień w wyborach, w których AfD prawdopodobnie dostanie ponad 20% głosów, zapewne, żeby powstał rząd właśnie CDU z AfD, CDU-CSU z AfD. Jest to w zasadzie sygnał wprost wysyłany. No a to będzie bardzo ciekawe, no bo Friedrich Merz przecież właśnie szef CDU ma bardzo bliskie związki z Amerykanami, tak? Pracował dla BlackRocka i tak dalej. Z amerykańskim biznesem, z amerykańskimi politykami ma bliskie relacje. Więc będzie to bardzo ciekawe. Na ile rzeczywiście Amerykanie będą w stanie umeblować Niemcy pod siebie. No i na ile rzeczywiście będzie im na tym zależeć, tak? To jest też bardzo ciekawe dlatego, że przez lata przecież AfD było partią antyamerykańską, tak? A tutaj oni cieszą się właśnie ze względu na kryterium ideologiczne wsparciem Trumpa, Muska, Vance'a, tak? No powiedzmy, dobra, Trumpa osobiście nie, no ale de facto, tak? Trumpa, no bo przez Muska, przez Vance'a, no to wiadomo, no jeszcze sam Musk, no to może sobie robić sam z siebie, no ale Vance jest wiceprezydentem, więc mają de facto poparcie rządu Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie wiemy, jak mocna jest ta presja niepubliczna, tak? Mówimy o tym, co jest publicznie. No i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Mówiliśmy zresztą o tym z kolei z Olą Rybińską tydzień temu na nagraniu o właśnie o Niemczech, o wyborach w Niemczech. Odsyłam, kto nie widział. Też bardzo ciekawa rozmowa, wyjątkowo udana. Wyjątkowo dużo konkretnej i rzetelnej wiedzy przedstawiła nam właśnie Ola Rybińska, która mówiła o tym, że również rosnąca część niemieckiego biznesu bierze pod uwagę AfD po to, żeby nie było zielonych w kolejnym rządzie, że zieloni ze swoją klimatyczną, antyatomową, radykalną polityką są już coraz częściej odbierani przez rosnącą część niemieckiego biznesu jako większe zagrożenie niż nawet ta słynna skrajna prawica, niż nacjonaliści z AfD. Oczywiście nie wiemy, czy tak się wydarzy, bo Merz będzie miał, no nie wiemy kto ile będzie dokładnie miał mandatów, kto przekroczy próg i tak dalej, bo jest kilka partii balansujących na granicy progu, to na pewno będziemy komentować, jak tylko będziemy mieli dokładne wyniki w Niemczech i na pewno bardziej prawdopodobne jest, że jednak powstanie rząd Hadecji z Lewicą, czy z SPD, czy z Zielonymi, niż na przykład rząd mniejszościowy traktujący z AfD. No ale zobaczymy, niczego nie można wykluczyć, a bardzo ciekawe jest, że Vance w taki sposób się do AfD odwołał w sposób niewątpliwie pozytywny. Tak. Ciekawa też wypowiedź ministra spraw zagranicznych Francji, Jean-Noëla Barrot, polityka obozu Emmanuela Macrona, który wypuścił takie oświadczenie, że
Dzisiaj w Monachium potwierdzam 3 zasady. Po pierwsze, wolność słowa jest zagwarantowana w Europie. Po drugie, jeżeli ktoś jest pewny siebie, to nie czuje się zagrożony przez krytycyzm. Po trzecie, nikt nie ma obowiązku przyjąć naszego modelu, ale nikt też nie może narzucić swojego modelu nam. Jest to bardzo zabawne, zresztą we francuskojęzycznej wersji tego tweeta, bo puścił po francusku i po angielsku, dostał notkę od francuskich prawicowców z podpisem, że już dosłownie kilka tygodni temu ten sam Jean-Noël Barrot, obrońca wolności słowa w Europie, groził zamknięciem X-a, w ramach oczywiście obrony wolności słowa. No jest to przekomiczne, prawda? Diabeł ubrał ornat i ogonem na mszę dzwoni, jak mówi piękne polskie przysłowie. No i to jest bardzo, bardzo ciekawe, tak? Jak Vance zdecydował się uderzyć w właśnie tą ideologiczną legitymację elit liberalnych w Europie. Co to wszystko oznacza na koniec? No oczywiście pojawiają się też takie głosy także na prawicy, że no ale jest to jednak polityk amerykański, jest to ryzyko rzeczywiście zewnętrznej ingerencji, że Amerykanie będą nam układać nasze europejskie sprawy. Okej, no oczywiście, że trzeba być asertywnym, oczywiście, że interesy amerykańskie i polskie nie są tożsame, oczywiście, że nie należy idealizować ani Vance'a, ani Trumpa, ani Stanów Zjednoczonych, oczywiście, że nie należy czekać na zewnętrznego zbawcę Napoleona, który nam tutaj, prawda, przyjdzie i z dobroci serca nam pomoże. Oczywiście, że oni to robią ze względu na to, jak widzą swoje własne interesy. Ale nie uważam, żeby taka taktyczna przychylność dla tego typu działań Vance'a była czymś złym. To znaczy uważam, że po prostu te europejskie elity są na tyle niekompetentne i po prostu groźne, że nawet zewnętrzna ingerencja na rzecz tego, żeby ich odsunąć od władzy, nie musi być czymś złym. Tym bardziej, że przecież mówimy tutaj o sytuacjach bardzo często, w których no, te elity wykorzystują różne sztuczki do tego, żeby się obronić przed wynikami wyborów, tak? Więc tutaj też mówimy o tym, że społeczeństwa realnie chcą bardzo często zmian politycznych. Co więcej, no, to nie jest tak, że Vance tworzy jakiś precedens, tak? Lewica amerykańska przez dekady wspierała systemowo lewicę europejską i liberałów, tak? To nie jest tak, że Vance robi coś nowego. Mówiliśmy znów o USAID. I tak, jeżeli kiedyś wróci, a na pewno prędzej czy później wróci lewica do władzy w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście, że będzie robić to samo, tylko w drugą stronę, tak? To nie jest tak, że oni będą to robić prędzej przez to, że Vance teraz wspiera prawicę. Więc moim zdaniem tutaj nie ma tak naprawdę wiele do straty. Oczywiście, że trzeba uważać, co Amerykanie nam proponują i na przykład w kwestii wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę trzeba dawać opór, ale co do zasady uważam, że jest to coś dobrego, ponieważ imigracja, o której on tu mówił, jest większym zagrożeniem w tej chwili dla przetrwania Europy niż zewnętrzna ingerencja amerykańska. Tego typu ingerencja, tak? Czyli no po prostu wypowiedzi i presja polityczna, także dalsze rządy ludzi no po prostu niekompetentnych, często w gruncie rzeczy gardzących historyczną europejską cywilizacją, gardzącą europejskimi narodami, no są po prostu też zagrożeniem dla Europy, dla poszczególnych europejskich narodów. Oczywiście Amerykanom trzeba patrzeć na ręce, trzeba uważać, trzeba być asertywnym, ale też no, nie dajmy się zwariować. Tak naprawdę nie wierzmy, że Ursula von der Leyen, Olaf Scholz i Jean-Noël Barrot i Emmanuel Macron chcą naszego dobra i naprawdę teraz będą obrońcami wolności słowa i obrońcami demokracji. Tak? No to jest oczywiście śmieszne. Tak? Więc jest bardzo ciekawie. To, co moim zdaniem tutaj jest jeszcze istotne, to jest to, że moim zdaniem kalkulacja Vance'a i podobnych mu ludzi jest taka, że oni uważają, że prawica będzie dochodzić do władzy w kolejnych krajach europejskich i chcą, żeby ta prawica była proamerykańska. Również partie takie jak AfD, które historycznie były sceptyczne wobec Stanów Zjednoczonych, oni robią trochę to, co robił Izrael przez lata, tylko na większą skalę. Izrael, Benjamin Netanyahu jest gotowy legitymizować partie tak zwane skrajnie prawicowe, narodowe, prawicowe w Europie, również te mające historię antyżydowską, w zamian za to, jeżeli oni przejdą na pozycje proizraelskie. Tak? No, kilka dni temu widzieliśmy, że Likud dołączył jako obserwator do Patriotów dla Europy, gdzie przecież mamy Le Pen, Orbana i tak dalej. No i oczywiście wcześniej też Likud od lat ma relacje też z europejskimi konserwatorami i reformatorami, tak? Czyli tą drugą dużą grupą prawicową w Europie. No i oczywiście, że oni to robią po co? Po to, żeby przyciągać, żeby legitymizować
środowiska prawicowe, które często mają właśnie tę łatkę radykałów i tak dalej, w zamian za to, że oni przejdą na pozycję w tym wypadku proizraelskie. Moim zdaniem Amerykanie będą robić to samo. To znaczy będą, przynajmniej teraz wydaje się, że Vance będzie szedł w tym kierunku. Zobaczymy, na ile rzeczywiście państwo amerykańskie będzie w to zaangażowane, a na ile będą to po prostu wypowiedzi polityków amerykańskich. No ale wiceprezydent to jest ważna persona. No właśnie w tym kierunku, żeby partie, które oni uważają, że zyskują poparcie, partie prawicowe w poszczególnych krajach przesuwać na pozycje proamerykańskie i przez to mieć, że tak powiem, swoich ludzi w poszczególnych krajach. No to będzie bardzo, bardzo interesujące, na ile im się to uda, jaka też będzie reakcja, no bo na przykład jest ciekawe, no w Niemczech teraz mamy wybory i ewidentnie oni się na rzecz AfD zaangażowali, na przykład we Francji, czyli drugim największym kraju Unii Europejskiej, jeszcze nie mieliśmy żadnych wypowiedzi administracji amerykańskiej takich pro Le Pen, ale także sama Le Pen ewidentnie zachowuje dystans wobec Trumpa. Wie też, że Francuzi są sceptyczni wobec Stanów Zjednoczonych często. No i z jednej strony mówi o tym, że dobrze, że tutaj prawda pojawia się, że tutaj Trump dba o swoje amerykańskie interesy, my tak samo powinniśmy dbać o swoje francuskie, ale ewidentnie uważa, żeby nie być postrzegana jako zbyt proamerykańska i zbyt pro-trumpistowska. Ale oczywiście będzie ciekawie, jeżeli we Francji też będziemy mieli wybory, a będziemy mieli prędzej czy później, być może już za kilka miesięcy przyspieszone wybory parlamentarne, a najpóźniej za 2 lata wybory prezydenckie, czyli też za kadencji Trumpa i Vance'a, no to będzie bardzo ciekawe, jak się Stany Zjednoczone tutaj zachowają, rząd amerykański i jak się zachowa sama francuska prawica. Oczywiście też najpierw zobaczymy, co będzie w Polsce, a w kontekście francuskim też 31 marca będzie wyrok w sprawie Marine Le Pen, która teoretycznie może mieć zakaz startu w kolejnych wyborach, no i to byłoby bardzo mocna egzemplifikacja tego, o czym mówił tutaj Vance, czyli o tym właśnie używaniu różnych narzędzi przez sądy, przez polityków, żeby wykluczać z wyborów, tak? Polityków prawicowych, którzy mają duże poparcie. Tyle na dziś. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawie się dzieje. I znów oczywiście nie należy idealizować Vance'a, nie należy idealizować Trumpa, ale myślę, że dzieje się naprawdę, naprawdę ciekawie. No i cóż, będziemy to na pewno dla Was komentować. Zachęcam do wsparcia naszej pracy i proszę też serdecznie o subskrypcję naszego kanału. Każda taka subskrypcja nam pomaga, żeby też łatwiej docierać do kolejnych setek tysięcy odbiorców. Idziemy cały czas do góry, mamy już 105 000, także prujemy w stronę 150 i budujemy krok po kroku cierpliwą, systematyczną, konsekwentną pracą nowy, silny ośrodek analityczny, intelektualny, który po prostu buduje przyszłość polskiej prawicy. Na dziś to wszystko. Kacper Kita. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i dziękuję za wszystkie przychylne komentarze, jak również za te nieco bardziej krytyczne z różnymi sugestiami, ale ostatnio przeważają te bardziej pozytywne, więc jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Z serca dziękuję i jak premier Tusk Was tutaj serduszkiem pozdrawiam. Do usłyszenia. Trzymajcie się.